Cześć, witam. No, dzisiejszy dzień będzie dosyć ciekawy. Spędźcie go ze mną. Zaczynamy od sesji z moim trenerem mentalnym Norykiem. Zapraszam. Siema Noryk. Zaczynamy. Taki nadmierny spokój spoza klatki wprowadzają do klatki, niestety. Teraz ten spokój zostawiam poza klatką. On tam ma zostać i na mnie poczekać po 10, 15, 5 minutach po wyjściu z oktagonu. To też nie wyklucza tego aspektu, że jak ty zostawisz ten właśnie spokój, to że stracisz kontrolę i koncentrację. Ty po prostu przestaniesz walczyć z tym spokojem, nie? Tutaj będziesz bardziej wykorzystywał tą agresję sportową na swoją korzyść, prawda? No i tak to ma być. Na razie przetestowaliśmy jeden pojedynek. Sprawdziła się ta koncepcja świetnie. Jedna z chyba z największych różnic pomiędzy tą ostatnią walką a teraz co będzie, no to będą trybuny, nie? Tutaj było bardziej na korzyść dla ciebie. Teraz może być trochę większe wyzwanie, nie? Będzie dużo hałasu. Tak się zdarza. No, raz się walczy na swoim terenie, raz na terenie swojego przeciwnika i nie mam nic przeciwko. Wiele walk też stoczyłem za granicą, no ale niestety trybuny, większość pewnie trybun nie będzie po mojej stronie i chciałbym się do tego też przygotować. No właśnie, jedna zasada. Tą aktywację, o której mówimy. Wcześniej zostawiłeś ten takiego spokojnego Szymka i wszedłeś agresywny. Teraz musimy nauczyć się, żeby po tej stronie poza klatką zostawić tego, który może ewentualnie reagować na to, co się dzieje dookoła. Wchodzisz i aktywacja będzie tym momentem po prostu odcięcia się od tego i tak naprawdę wykorzystania tego jako energii napędzającej cię do tej walki. I'm the best. I'm the best. I'm the king. I'm the king. I'm the king. I'm the king. I'ma put in work like a champion. Even at my worst, I'm a champion. Je mets beaucoup de préparation physique dans mon entraînement parce que déjà de une, je suis champion. Donc quand on a le titre, c'est 5 rounds de 5 minutes. Donc il faut tenir la cadence pour installer son rythme. Et moi, je suis un combattant qui aime bien mettre du rythme tout le temps. J'aime bien fatiguer mes adversaires. Un rouleau compresseur, mon frère. C'est important pour les combattants de courir. Tous les plus grands boxeurs courent. Mohamed Ali courait alors qu'il était en chaussures, Mike Tyson court, tout le monde court. Et voilà, c'est très important pour le cardio, pour le corps, c'est important de courir. Je cours beaucoup d'escaliers, beaucoup de frappes au sac. Là, plus le samedi, je cours tous les samedis. Ça, c'est pour être plus à l'aise le jour du match. C'est-à-dire pas faire preuve de faiblesse. Donc la piste, ça te forge le mental, ça te forge plein de trucs comme ça. Donc, T'es bon, t'as gagné. T'as gagné. Je suis trop maigre. T'es maigre là. Je suis maigre.
cel? Do fajerwerków. Po fajerwerkach, po północy pojechałem do domu. Położyłem się, bo rano trenowałem. To nie pierwszy raz, jak mam walkę w styczniu, także już trochę jestem przyzwyczajony do tego. Już się z tym obyłem, że święta i Sylwester są nudne, ale też ciężkie, no bo ciężko się trzymać w takim reżimie treningowym i życiowym też, no bo wiadomo, że robota to nie tylko trening, ale też odpoczywanie, gdzieś tam odpowiednie jedzenie, prowadzenie się. I ciężko się w tym utrzymać, gdzie wszyscy dookoła tak naprawdę mają luz, też dużo osób nie przychodzi na treningi, dużo osób wyjeżdża, no bo też bardzo dużo osób jest spoza Warszawy u nas, nie ma za bardzo z kim trenować. Przyjeżdżamy w nowy rok do pustej sali, 3 osoby z trenerem, zimnej, nieużywanej od tak naprawdę 2 dni. W skarpetkach biegamy na rozgrzewce. Także jest to wyzwanie na pewno też, żeby w tym wytrwać, Później koledzy będą zapierdziałać w styczniu, a ja będę miał plus. Także przeszedłem to, jestem z siebie dumny i za nią muszę czekać walki, tego co będzie po walce, wakacje, a każdy inny do roboty. Myślę, że Arek w zeszłym roku to był ciężki rok dla niego. Po pierwsze porażka w tej walce o pas z Filipem Deflisem, ale wiadomo, że to jest zawodnik naprawdę z najwyższej półki światowej. Po drodze kontuzje i w tych przygotowaniach do walki z Filem tak samo była kontuzja, więc teraz myślę, że Arek wrócił na pełnych obrotach, podwójnie zmotywowany, co jakby dla nas jest, dla trenerów, dla klubu jest napawa nas optymizmem przed tym następnym jego pojedynkiem i myślę, że Arek będzie w pełni przygotowany i teraz już jak to zdrowie trochę bardziej się poukładało, no to myślę, że teraz seria kilku walk Arka i może znowu walka o pas, bo będzie bardziej gotowy. Czuć, że walka jest za tydzień. A czy to czuje taki głód jego, tak? Tak. Głód. Na pewno w głowie Arka tak jest, też jak tam właśnie rozmawialiśmy. To nie jest tak, że przegrał i jakby odpuszcza, powiedzmy, ten wyścig o najwyższe laury, tylko gdzieś tam cofamy się krok do tyłu, żeby to wszystko przeanalizować. No i te przygotowania na pewno były obfite. Arek miał dobrych sparring partnerów, ciężkich parterowców, także myślę, że znowu się wdrapie na tą górę i wtedy już będzie inny rezultat, a przynajmniej inny Arek, inny styl. Opalił. Nie, to wytniemy. Myślę, że jakby też szczególnie ważna dla Arka jest walka w Radomiu. Można powiedzieć, że walczymy u siebie. Fajnie, że jeszcze Mateusz Gola będzie walczył. Niefortunnie Albert wypadł, ale fajnie, że też nasz zawodnik zastąpił Alberta i myślę, że też będzie mógł się pokazać z dobrej strony na tej gali, czyli Radom, Warszawa, to my tak naprawdę bardzo blisko ze sobą żyjemy i super, że tutaj będziemy mógł zawalczyć. Na pewno spora liczba kibiców będzie mógł go dopingować podczas tego pojedynku. Wiesz, czemu trener Dawid robi sobie dzieci? Bo nie chce być ciągle najmniejszy w rodzinie. Przerwa. Pokazałbym kciuka do góry. Wyobraźcie, że to jest kciuk do góry, nie? Mocno bije. Dobrze wiemy, że dużo Kułowiczów nie jest z Warszawy. No. A na pewno znają obecną sytuację Legii w tabeli. Wiedzą, jak jesteś przywiązany do chłopaków. Do klubu może bardziej. Jak to tenis? Ja mam oceniać? Jak to skomentujesz, to tak. To już wszystko zostało powiedziane. Nie. Komentarz jest, dziękuję. Komentarz jest zbędny. Bez komentarza wręcz. Dziękuję. Słuchajcie, jedziemy generalnie tak. Miałem fajny plan na spędzenie tego dnia i nagrywanie go. Tak jak zresztą sugerował Zawojek, żeby zawodnicy dawali trochę z siebie. No i wysłałem mój taki pomysł osobie do KSW odpowiedzialnej za takie rzeczy artystyczne, ale mnie olała. Dlatego dzisiaj jedziemy na fizjoterapię, potem drugi trening i koniec. No.
I tyle. I tak będzie wyglądał ten dzień. Także sorry Woju, ja chciałem, chęci były, no ale niestety nie jestem za wszystko odpowiedzialny. Jesteśmy tutaj, mieliśmy trening z kapitanem GKS-u Tychy, drużyny, która 6 razy była mistrzem Polski, ostatni raz w tym roku, więc no generalnie Tychy to jest miasto hokejowe, mamy tutaj dużo otwartych lodowisk, mamy tutaj stadion zimowy, no, na którym można jeździć. Zaraz obok nart jest to mój drugi ulubiony sport zimowy, więc w wolnych chwilach staram się z Marcelkiem, z Glorią i z Kacperkiem też, ale oni trochę gorzej to wychodzi. Staramy się wychodzić, troszeczkę pojeździć. Super aktywność. Bójki to w NHL to jest normalny, tam piłkę robisz, masz 2 albo 5 minut kary, nie osłabiasz drużyny i gra się toczy dalej. Wiadomo się, zdarzają jakieś szarpacki, że jest pod bramką, jakieś szarpanie, no ale oficjalnie to rzucanie jest, rękawic. Kurwa, ja tego nie chciałem wywołać. No, ale bójka w hokeju, wiesz, polega bardziej na tym, że łapiesz tu rękę jedną. No. Dziwne, żebym ja ciebie uczył bójki. Wiesz, tutaj starasz się skrępować te ruchy tej ręki. No. I tą ręką cały czas pracujesz, tą ręką i tu starasz się atakować, nie? I cały czas starasz się, wiesz, złapać, wybić. W hokeju głównie walka to, wiesz, równowagę. Starasz się, żeby stracił równowagę, żeby ten, wiadomo, że to jest cios na ten, ale bije się tutaj, będziesz na ten, no starasz się na twarz. Tak, normalnie jest to, tylko że no też często gdzieś bijesz, powiesz, po kasku. No, aha, bez tego, no tak, bo z tego kask jak spada, to teoretycznie sędziowie wkraczają, kiedyś nie. Teraz wkraczają, żeby nie było urazu, że upadasz i po tylicą uderzasz w lód. To jest pierwsza opcja, co wolno, co nie wolno. Tak. Wiem, żeby lokików nie kopać, bo to może być... Tutaj kopnięcia są bardzo karane, nawet takie delikatne, gdzieś pod Front to chyba tym bardziej, co nie? Znaczy, tak, może zakazane, aczkolwiek na pewno stałbyś się wiralem nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. No więc no, super, dziękuję ci bardzo. Dzięki wielkie. Co, i widzimy się na macie. Chciałem serdecznie pozdrowić Arka Wrzoska, z którym miałem przyjemność chodzić do gimnazjum, nie do równoległej klasy, bo jestem o rok starszy, ale tak wspólnie chodziliśmy do gimnazjum na Chorzą. Miał on w klasie kilku hokeistów, my byliśmy starsi. Ja trzymam serdecznie i za Arka, i za Marcina kciuki i dajcie czadu w Radomiu, niech będzie ogień. Na pewno jest bardzo gorąco w tym stroju. Nie spodziewałem się, że aż tak będzie, ale podczas wywrotek nic nie czuć faktycznie, więc jakby walki MMA były w takim sprzęcie jak to. Można by kopać wszędzie, po łokciach, po kolanach, nic by się nie działo. Wiesz co, zrobimy 5, max 6 tych bundek, nie? Więc szumazać, nie? Dawaj, Wiktoria, jest twój już. Zobacz, nie ma siły. Jest po tarczach świeżo, także tu jest szansa, żeby akurat dzisiaj na nagrywkach zrobić swoje. Zobacz, ma już dosyć, zobacz. Śmieje się, ale tak naprawdę nie ma siły. Okej, końcówka. Czas. Biorąc pod uwagę, jak kobiety w tym sporcie są odbierane, czyli nie zawsze korzystnie, bo wiadomo, że to jest męski sport, no to jest to na pewno coś dużego. Zapracowała na to i sportowo, się to kleiło zawsze, te walki były fajne i marketingowo też, no nie ma się oszukiwać, że istnieje w internecie i pewne rzeczy są świadomie robione, tak samo i przemyślane. Ja tam też dużo rzeczy doradzam, co można, a co nie można i tak dalej, ale jakby to się fajnie skleja i to naprawdę dla tak młodej osoby, takiego młodego sportowca, to jest na pewno spore wydarzenie, że jest tutaj jakby gdzieś tam jedną z tych głównych postaci na tej gali. Tylko nie wstawia jak Bartos.
Bardzo się cieszę na plakacie i nawet na biletach, bo ostatnio jak odbierałam bilety, to u mnie wszyscy w rodzinie się właśnie jarają, że jestem na tym bilecie. To jest naprawdę niesamowite wyróżnienie. Mega się cieszę i nie spodziewałam się tego, że kiedyś pojawi się, właściwie tak szybko pojawi się na plakacie. Myślałam, że to gdzieś tam w odległej przyszłości, a tu się okazało, że gala w Radomiu i ja na plakacie. Także bardzo się cieszę i bardzo dobrze wyglądam na tym plakacie. UFC to jest ta topka światowa i tam nie ma dziewczyn z przypadku, tam są naprawdę dobre zawodniczki. Te dziewczyny wiedzą, po co tam przychodzą, także nie ma miękkiej gry. Jeżeli chodzi o moją przeciwniczkę, to na pewno nie jest żadnym ogórkiem ani odpadem. Wydaje mi się, że będzie gdzieś tam mogła mieć stresik i pewnie będzie chciała się dobrze pokazać po tych 3 ostatnich przegranych w UFC i gdzieś tam odbudować, ale ja jej nie dam się odbudować tak szybko. Alan generalnie miał zapuścić dready i iść na kilka sesji do solarium, żeby bardziej przeciwniczkę Wiktorii symulować, ale nie zdążył. Zabrakło środku i czasu. Mieliśmy przykład tam ostatniej walki. Na papierze ta Blanka mogłaby się zawać prosta, bo była z jednej kategorii wagowej i tak dalej. Kilka sekund braku koncentracji na początku walki i się wszystko zmienia. Zawodniczka z Brazylii, ale się blisko olbrzymiego zaskoczenia w pierwszych sekundach tej walki na ziemi Czyżewska. Natomiast tutaj no, może iść to dwutorowo, nie? No, jest to laska na pewno doświadczona, ma też przeszłość w UFC. Tam ludzie się odnoszą, że bo miała 3 przegrane w UFC. Te walki generalnie były równe i na papierze teoretycznie jest to najmocniejsza rywalka, najbardziej doświadczona. Końcóweczka, 7 sekund. Możesz kolanem na głowę zaznaczyć teraz. Teraz. Ostatnia. Już nagraliście? Co? Nagraliście już? Nie nagrało się, musimy powtórzyć to wszystko. Nie, bo chcę stać, ale to zrobić sama. Sama zrobić? Tak, To chodź, Alan, wychodzimy. Ale idźcie stąd, nie? Ale gdzie mamy iść? No tam. Ale mi się nie chce siku. Nie, idźcie. To jest standardowa sytuacja. Po prostu z kobietami treningi są o wiele cięższe. Myślę, że większość trenerów tu powinno brać nie 10, tylko 20% od takich walk kobiet. Ale no, tak to wygląda, nie? Plus minus 10 lat życia krócej. Idziemy kategorię wyżej, idziemy do kategorii 61 kg. Jednak to ciało się zmienia, tych mięśni przybyło, tłuszczu było. A wiadomo, że tą dietą no to zbijamy głównie z tłuszczu, tak? Tego tłuszczu jest już mniej. Jest ciężej po prostu dietą zbić do tej kategorii. Czy to będzie permanentnie, czy jeszcze tam kiedyś będziemy próbowali to zmienić? Zobaczymy. No, Wiktoria nie jest wysoką zawodniczką, nie ma jakichś super warunków fizycznych pod tym kątem, ale z kolei masę mięśniową ma bardzo dużą. Kto z nią nie robi, to każdy mówi, że nie robiłem silniejszą zawodniczką niż ty. Ustalimy co dalej, zobaczymy też jak po prostu mój organizm na wszystko zareaguje i może być tak, że po prostu to 6-1 to będzie dobra kategoria, to będzie moja kategoria, bo ja też dużo robię do tej kategorii kogucie, bo jest to 10 kg, a czy wrócimy do 5-7, no to tak naprawdę okaże się już po walce, po tych wszystkich badaniach, jak już te zawirowania związane z walką zejdą na drugi plan i będę mogła się skupić na swoim zdrowiu w 100%. Laura ostatnio się biła w catchweightie bodajże 59,5. Taki limit moglibyśmy zrobić. No jeżeli Laura się zgodziła na walkę z jakąś tam przeciwniczką w tym limicie, no to może się zgodzi walczyć z Wiktorią. Jako prywatnie do osoby tam, do Laury, ani Wiktoria tam nic na niej nie ma. To są jakieś przepychanki medialne, to jest fajne, to się sprzedaje, ludzie to kupują i chcą tej walki, ale tak naprawdę no to jeżeli KSW nie będzie chciało, Laura nie będzie chciała, no to my też nie będziemy jak gdyby tej walki gonić, tym bardziej, że Wiktoria jakieś tam inne wyzwania też może mieć czysto sportowe, tak? Wiadomo, jest to fajna walka medialna, myślę, że dla ludzi, nie? Żeby byli zadowoleni i myślę, że fajnie można było ją sprzedać, fajnie by się to oglądało. Ludzie lubią takie historie. Zawsze gdzieś tam możemy się złapać w jakiejś catchweightie albo po prostu się dogadać na walkę, jeżeli Laura by chciała. No wydaje mi się, że w momencie, w którym dowiaduje się, że ja na co dzień ważę 71 kg, a ona jest dosyć małą zawodniczką 5-7, to nie wiem, czy by chciała ze mną walki, bo wydaje mi się, że warunkami fizycznymi będę odstawała, będę znacznie silniejsza niż ona. Dobra, duży spokój. Piękny strzał!
ciosy na dół trenujecie, czy takie rzeczy to tylko na grupie rekreacyjnej? Nie, no jak ktoś oglądał walkę z Adam Kraft generalnie, to my mieliśmy tam duża część gameplanu generalnie to była bicie ciosów na dół, tak? Bodajże 40% wszystkich ciosów wyprowadzonych, jeżeli chodzi o ręce, no to były ciosy na dół, tak? Także trenujemy te ciosy na grupie rekreacyjnej, na grupie amatorskiej, na zawodowej. Na pewno z Laurą, jakby była walka, to byśmy bardzo mocno sobie pracowali nad wzmocnieniem mięśni brzucha. No tak. To nie tylko grupa rekreacyjna. U mnie jest zawsze pro i zawsze w formie. Życzę każdemu takiej grupy rekreacyjnej jak moja. No, ale fajnie, super, podobało mi się. Ale strzeliłem 18 goli, A ja ile? a ty tylko wiesz ile? No 3 na pewno strzeliłem. To nawet tyle, tak? Tata miał więcej niż ja, a ja tylko jeden raz się. A tata 3. Dobrze, że mieliście taki pancerz. Tata był ubrany jak Arion Man. A ja też. Ja byłem ubrany jak chyba jakiś. Kapitan Ameryka. Nie, Steve w Minecrafcie. Miał taką zbroję. U nas w domu wszyscy lubią sushi. I nawet w takim okresie, gdzie robię wagę, co jakiś czas wyskakujemy sobie do jakiejś restauracji, albo do nas do Szafirowego Słonia, albo na jakieś dobre sushi. I no, lubimy zjeść dobre jedzenie. Dzieciaki są takie, że lubią praktycznie wszystko, surową rybę, tatara, więc generalnie nie musimy z nimi, nie wybrzydają za bardzo, to nie są dzieci typu, że tylko frytki i nuggetsy, tylko potrafią docenić dobre jedzenie. W poważaniu też lubię naładować się sushi. Dobrze się po nim czuję, jest dla mnie lekko strawne, więc kiedyś robiłem tak, że sobie przynosiłem do hotelu kuchenkę, jakieś tam patelnie, robiłem sobie jakiś swój ryż, jakieś takie proste rzeczy. A teraz znaleźć dobrą restaurację z sushi i można zdrowo, smacznie się naładować po ważeniu. Słyszała? Że masz restaurację? Że masz restaurację? Mam nadzieję, że mnie zaprosić, że mnie zaprosisz po walce. I'm coming for you. Rybę dla to. Szafirowy słon. Szafirowy słon. Tourne. Action, réaction. Action, réaction, c'est ici. Avec le chef. Action, réaction. Paris, c'est la ville de la bouffe. Ouais, parce que je suis léger. Ma vraie catégorie 66. Donc, Patrick, t'inquiète pas, j'arrive. Mais tu penses pas ce qu'il a dit, Patrick, il a dit, genre, lui, ils sont des champions, car ça fait plus de 2 ans que t'as pas défendu ta ceinture en 66. Non, il sait déjà. Il n'a pas voulu m'affronter. Il a dit que c'était pas le bon moment. Il a attendu. Moi, il était là, j'attendais le combat. Ouh. Le régime, c'est dur. Le régime, c'est très dur. Ouais, la neige. Oui. Regarde comment, regarde. D'accord. Ouais. Regarde la bouche, ça se mange pas la neige. Tu peux pas manger, tu vas tomber malade. Attends. Buenas. Tiens. Tu sais, quelquefois, j'ai cassé ma voiture comme ça. Comment? J'ai tiré
J'ai tiré, elle a tapé la vitre. Kobe Bryant! Kobe Bryant! LeBron James! Tak naprawdę ostatnie szlify. Dzisiaj zaczynam treningiem motorycznym. 4 rundy po 5 minut ciągłej pracy. Później jedziemy dalej na zasłużoną regenerację po całym tygodniu. Jeżeli chodzi tutaj o walkę z Arkiem, nie zmieniam tutaj nic. Ma być po prostu kondycja na 15 minut. Ma być 15 minut kondycji walki w stójce, kondycji w zapasach, także tutaj muszę być przygotowany na wszystko, bo wszystko się może wydarzyć w tej walce. Przygotowania przebiegają bardzo dobrze, mamy sporo dobrych sparring partnerów, ciężkich, też bardzo dobrych stójkowiczów, także wszystko idzie bardzo dobrze. My chcemy napisać historię, że doświadczenie wygra z jakby młodością. Arek swoje walki zaczyna bardzo agresywnie, bardzo szybko. To może też dlatego, że jest świetnie przygotowany motorycznie, kondycyjnie i wie, że na 15 minut mocnej bitki wystarczy mu energii. Jesteśmy gotowi zarówno na jakiś mocny początek, jak i na długą walkę. Ta długa walka 15-minutowa też zawsze musi być gdzieś z tyłu głowy, no bo co jeżeli jednak nie uda się tej walki szybko skończyć i trzeba walczyć dalej, no to wtedy się pojawia problem, więc my jesteśmy gotowi na wszystko. Chcemy się jakby wspinać po tabeli jak najwyżej i cały czas ta walka o pas jest naszym celem, to się nie zmienia i chcemy zdobyć pas. Na dzisiaj, jeżeli chodzi o trening fizyczny, to mamy koniec. Zaraz idziemy na masaż, kolejno na morsowanie, które bardzo lubię od wielu lat i na koniec dnia sauna, która mnie rozluźni i pomoże mi w zaśnięciu. Ponieważ mój przeciwnik jest świetnym kickbokserem, to wizualizuję sobie tego właśnie świetnego kickboksera, który dużo uderza, ma dobry zasięg i korzysta z niego, który dużo kopie. Również dzięki dobremu zasięgowi i bardzo dobrej technice, dlatego staram się po prostu wyobrażać w każdej sekundzie mojej walki z cieniem mojego przeciwnika. Ja zrobiłem swoją robotę, teraz mogę się tutaj popatrzeć na innych, jak się męczą, z przyjemnością. Pracuję tutaj na rozluźnieniu łydek u zawodnika. Bardzo ważne to jest w sportach walki. Głównie pracujemy właśnie na nogach, więc te łydki są bardzo obciążone. Do kamery udaje, że nic go nie boli, wszystko jest sprawne. Później jak kamera zniknie, będzie stękał. Już końcóweczka, zostało nam chyba w sumie 10 dni. Wagę robię. Zobaczcie, już to żeby znowu nie wpaść, bo trzeci raz to myślę, że Wojek już powie out. Oczywiście żartuję, nie, no przygotowania, wszystko zgodnie z planem, docinamy to wszystko, kończymy i co, i widzimy się w Radomiu, trochę ekipa nam się rozsypała. Nie jest to samo co rok temu, Kęsik kontuzja, Albert kontuzja, Patryk dopiero się bił tak naprawdę w listopadzie, więc było prawie wiadomo, że nie będzie go w styczniu. Szkoda, wielka szkoda, ale jestem ja, Wiktoria, Mateusz Gola skoczył, więc tutaj nasz radomski, można powiedzieć, bijok, Arek Wrzosek. No taka kibicowska Warszawa na pewno będzie w Radomiu, tutaj wszystko jest po przyjacielsku. Świetna walka wieczoru, Saladin Parna z Marcinem Heldem, na pewno dodało to bardzo dużo do gali. No i co? I zapraszam wszystkich, bo to już końcóweczka, moi kochani. Następny weekend, 17 stycznia. KSW 114, naprawdę będzie świetnie. Zostajesz w hotelu, czy do siebie wracasz na wagę? Myślę, że będę kończył u siebie wagę, ale będę w hotelu. No wiesz, przygoty, podążanie nie ma, to nie wiem jak robisz, ale musisz się przygotować. Jestem plus, że jesteśmy u siebie, więc kurczę, no ja mam wannę w domu, więc mam ten plus, nie będę oszukiwał. Właśnie, teraz -1. Teraz -1 punkt.
I pieniążki też się niefajnie oddaje. Więc, no i ogólnie to samo wygląda, jak się z kimś umawiasz na limit, a jednak nie robisz tego limitu. Gruby challenge. Jest challenge. No. Musisz coś zrobić. Co? I jesteś na vlogu. Ty po pierwsze. Co mam zrobić? Chodź, odpowiadamy. Chodź, nie bój się. Słuchaj, KSW się otworzyło na Freaking Big Fighty. Macie tutaj... Forma jest na lata, nie na lato, no. Na free fight. Dziękuję. Nie, ty się nie najsłabszy, nie wiem, że Właśnie zostajesz wybrany wspólnie, całym programem. Ale to 30 sekund. Chwila, nie? No dobra. Chwila. 10 No sekund. to dawaj, na górę idzie. Pierwsze zadanie musisz wytrzymać 30 sekund. Jest to łatwe. No. A to trudne, że otrzymasz od Wiktorii middle kicka w brzuch. No ale jakiego? Lekkiego, tak, będzie lekko. Obiecuję, będzie lekko. Takiego, że cię posmera trochę na Tylko... Dobra. Będzie nie weszło, no. To jest ten? Sebastian, żebyś wytrzymał 4. Jak wytrzymasz 5, to będziesz lepszy. No ja nie jedno wolę. Ale nie, no musisz, wiesz, pokazać dominację odolną. Dominację genetyczną, dobra. Można lewą nogę. Ale nie Wiksa, co? No w sumie tak. Dobrze ci idzie. Czekaj, nie bój się tylko, dobra? Tak, to może... Ale to ale brzuch jest... Ale twardy... Nie chcę tylko! Jeszcze raz. Ale ty masz trzyma. Przepraszam. Jeszcze jeden. Nie, strasznie. Nikt nie powiedział, że będzie lekko się. Jeszcze jeden, naprawdę. Obiecuję. Typu ostatni. Ale napiąłeś wyjście brzucha? Na drugą nogę, bo Widziałeś mój brzuch? No napiąłeś? Twardy był, jak nie wiem, jak kopałam, to jego Podawany tyle lat. to może drugą nogą, co? Dobra, pamiętaj. Wydech i na. Jeszcze nie kopał. Nie, dobra. Mamy 2! Kochani, zapraszam was do challenge'u chętnych. Piszcie w DM-ach. Ale słuchaj, z drugiej strony przymierz to jest, wiesz, mistrz, nie? Jak oceniasz wytrzymałość? Pupeta? Nie zaskoczył nas, tyle powiem, ale fajnie, że podjął wyzwanie, nie? To jest plus dla niego, nie? Brawo, Pupet. Drugi bardziej tak poszypał, drugi ten. No, tutaj. Cieszysz się, że Parnas u was w Radomiu to walczy? Już walczył. Tak? No jak, z Rudkiem. Okay. A jak tam u Daniela? Wszystko dobrze u Daniela. Wrócił z 2 tygodnie temu. Jak przyszedł na salę pierwszy raz, no to był taki cichy, spokojny. Chyba trochę go zgniotło ta przestrzeń, nie? I tak dalej, ale już jest w porządku. Psychicznie dobrze, fizycznie też, chociaż trochę lżejszy wrócił. Trenuje cały czas, jest zmotywowany do pracy i po prostu no, będziemy robić swoje, bo to jest miejsce dla niego. Tam, gdzie jesteś? Szukałeś nas. Co mu się stało właśnie? Robiliśmy sparring, poszliśmy na ostrą wymianę. No i ja go trafiłem, on mnie trafił, ale coś tam sobie w rękę zrobił, jak mnie trafił. Bo to nie jest szklana szczęka, to już jest twarde, beton. No i nawet tank rozbił się i operacja, niestety go nie będzie.